Dziś w odcinku spróbuję mięsa kota. Przyrządzimy szczura, który żyje na polach ryżowych. Zmierzę się z czarnym kurczakiem gotowanym w puszce po piwie. Wypiję bimber z facetami w knajpie, gdzie jedzą hot pot z głów kota. Zobaczę wiejskie wesele. To nie będzie odcinek dla wrażliwych, to jest prawdziwy Wietnam. Zaczynamy! Hanoi, stolica Wietnamu, położone na północy kraju nad brzegiem Czerwonej Rzeki. Miasto liczy ponad 8 milionów mieszkańców, ale na ulicach wydaje się, że 2 razy tyle. Gwar, motorowery, targowiska, świątynie i bloki z czasów radzieckich. Wietnam ma długą historię wojen, głodu i przetrwania. Przez lata ludzie jedli to, co było dostępne, nie z wyboru, tylko z potrzeby. Szczury z pól ryżowych, koty, psy, dzikie ptaki to nie była egzotyka, tylko sposób na przeżycie. Dziś część z tych nawyków przetrwała. Zmieniły się czasy, ale wiele przyzwyczajeń zostało. W północnym Wietnamie, zwłaszcza w okolicach Hanoi, jedzenie mięsa psów to tradycja sięgająca co najmniej kilku pokoleń. Wykopaliska archeologiczne z Man Bac pokazują, że psy były zjadane już w prehistorycznych społecznościach częściej niż świnie. Pozycja psa w wietnamskim domu była praktyczna. Strzegł zagrody, ale rzadko był traktowany jak członek rodziny. Z czasem mięso psie zyskało status potrawy rytualnej. Często spożywane na zakończenie miesiąca księżycowego lub przy alkoholu. Wierzono, że ociepla ciało i wzmacnia organizm, szczególnie u mężczyzn. Dziś nie łapie się już psów z ulicy. Większość pochodzi z wyspecjalizowanych hodowli, które działają legalnie lub na pograniczu prawa. To potrawa, która stoi dziś na granicy między tradycją a zmianą, między kulturą a współczesną wrażliwością. Dla nas, Europejczyków, jest bardzo to kontrowersyjny temat. W Wietnamie jest to normalne, że je się psy, prawda? Ze względu na to, że Nawet to tradycyjnie. ale to też przez to, że w Wietnamie kiedyś była bardzo duża bieda i była wojna i stąd też się to bierze, że w Wietnamie się je rzeczy, które my nie wyobrażamy sobie, żeby jeść na przykład w Europie, tak? Tutaj sprzedawane jest mięso po prostu na wynos. Na wynos, tak, do domu. Kto chce gotować, to gotuje. To jest surowe mięso psa, ale jest opalone oczywiście z sierści, obrane z sierści. Nie ma innej drogi, próbuję. To jest mięso psa. Zobaczcie, sama struktura mięsa wygląda jak wołowina. Skórka jest mocno przypieczona, jest bardzo widać chrupiąca, lekko tłusta. Słuchaj, jeszcze przyprawy do tego. To są zielone przyprawy do nich. Dodatki do przyprawy. Słuchajcie, wiem, że to, co powiem, jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ pies w naszej kulturze kojarzy się z tym, że jest pupilem w naszych domach, ale mięso z psa, które przed chwilą spróbowałem, jest naprawdę bardzo dobre. Ono smakuje jak wołowina. Jest słodkie, jest kruche, jest bardzo dobrze zrobione i rozpływa się naprawdę w ustach. Sama skórka jest bardzo chrupiąca i czuć mocno aromat jakby takiego wędzenia. Wiem, będę naprawdę mocno skrytykowany pewnie przez to, co przed chwilą zrobiłem, ale naprawdę staram się Wam pokazać tą autentyczność i naprawdę to mięso jest bardzo dobre. Z głów gotuje się zupę, gęstą, tłustą, z wywarem na kościach i skórze. Podaje się ją z makaronem ryżowym, ziołami i dużą ilością chili. Robi się też szaszłyki czy kaszankę. Tutaj, jak widzicie, mięso jest grillowane na węglu, czyli zrobione są szaszłyki z mięsa z psa. Tutaj mamy kaszankę, prawda? Kaszanka, tak. To jest kaszanka też z psa zrobiona. Na polski. Na polski język. To czarny kurczak, zwany po wietnamsku gaak, z czarnym mięsem i skórą, ceniona za lecznicze właściwości i wartość odżywczą. Mięso gotuje się w puszkach po piwie, umieszcza się kurczaka pionowo na otwartej puszce i gotuje w niej, dopóki nie zrobi się miękkie i aromatyczne. To danie często określane jest jako zupa lecznicza.
Lekka, ale pełna smaku, ziołowych przypraw i ziół, które mają wzmocnić ciało. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie przygotowywany jest kurczak, czarny kurczak. Jest to specjalna hodowla tych małych kurczaczków. Jest to danie o nazwie gatan. Teraz pokażę Wam, jak się przygotowuje to. Pani wkłada kurczaka do tych małych puszek. Do tego do środka wkładane są zioła, tak jak widzicie. Składana jest głowa, składane są skrzydła i wkładamy to do puszki. Dlaczego do puszki? Ponieważ w puszce, jak mówią, zamyka się jakby cały smak, czyli wszystkie aromaty tych ziół. Jest w środku też czosnek, chili i też trawa cytrynowa. I tak jak widzicie, są to takie malutkie kurczaki. One praktycznie w ogóle nie mają mięsa. One przypomina trochę jakąś przepiórkę, kuropatwę. Cały ten proces tego kurczaka będzie się gotował około godziny i dopiero wtedy zaczniemy go jeść. Będziemy jeść go w formie zupy z makaronem oraz z tym całym gotowanym kurczakiem i różnymi przyprawami, które możemy sami dodać, czyli chili, różnego typu warzywa, zioła. Myślicie, że to dobre? Słuchajcie, mamy już gotową potrawę. Mamy wywar, mamy kurczaka, mamy kumkwat, mamy też chili oraz zioła. Samo danie ma też kiełki sojowe oraz makaron. Czyli możemy jakby tu wszystko dorzucać. Mamy też czosnek marynowany. Możemy sobie komponować, dorzucać sobie ostrość, kwaśność i w ogóle. Ja może najpierw spróbuję, jak samo mięso smakuje. Mięsa tutaj specjalnie za dużo nie ma, ale jest bardzo dobre, jest bardzo mięciutkie, mocno aromatyczne. Sam wywar jeszcze, zobaczcie, jaki jest ciemny. Wygląda, jakby był zrobiony z wołowiny. Jest bardzo mocny, aromatyczny, taki naprawdę porządny rosół. Lekko tłustawy, ale tylko leciutko, ale jest naprawdę bardzo smaczny. Nie spodziewałem się, że to danie będzie aż tak dobre. Jadąc dalej w poszukiwaniu kolejnych dziwnych dań, trafiliśmy do knajpy, gdzie podaje się koty. Żeby zjeść, trzeba było się zasymilować. A to oznaczało jedno: bimber z lokalsami. Tak jak i w Polsce i w Wietnamie, najlepiej się asymilować przy wódce, a tu jest lokalny samogon. Okay. Tak. Hai bara. Go. Hai bara. Go. Oh la la. Bà là hay hát cho kêu giờ. Mocne. W północnym Wietnamie, zwłaszcza wokół Hanoi i Thai Binh, jedzenie kota to wciąż żywa praktyka. Mięso nazywa się tu mały tygrys i podaje z piwem, często na rozpoczęcie nowego miesiąca księżycowego. Zwyczaj ma korzenie w czasach głodu, ale dziś to raczej nawyk niż potrzeba. Mięso uważa się za delikatniejsze niż psie. Choć handel oficjalnie był zakazany do 2020 roku, dziś znów działa. Każdego roku na stół trafia ponad 1 milion kotów. Coraz więcej ludzi mówi temu nie, szczególnie młodsze pokolenie i właściciele zwierząt. 71% Wietnamczyków popiera zakaz. Od kiedy, jaka jest kultura jedzenia kota w Wietnamie? To jest bardzo to potrawy tradycyjne. Od bardzo dawnych pokoleń. I Wietnamczycy lubią. Wietnamczycy nie odrzucają. I tylko te młodsze pokolenie, oni robią rozmaite przyprawy z tych mięsa, tak? I to wszystko. To wszystko. Tak. Tylko teraz tak.
są niektórzy młodzi ludzie, szczególnie to dziewczynki, oni nie lubią tego. Już coraz młodsze pokolenia odchodzą od jedzenia i kota, i psa, chyba z powodów etycznych już, bo już nowe pokolenie tworzy jakby A nowe... wy wiecie dlaczego? Dlatego, że dziewczyny, młode pokolenie teraz hodują do domu kotów i psów tak jak przyjrzeli. Tak wygląda już kot, który został oczyszczony z wszystkich wnętrzności. Jest skóra oczywiście zdjęta i opalona i za chwilę tego kota będziemy przygotowywać. Do pokrojonego mięsa dodajemy sól i chili, smażymy wokół, dodajemy kolendrę, trawę cytrynową, czosnek i pak choi. Smażymy kilka minut. Próbowałem już wielu rzeczy, więc kot już nie będzie dla mnie dziwny do zjedzenia. Słuchajcie, pierwszy kęs, jaki mogę powiedzieć dotyczącego smaku. Smakuje jak wieprzowina. Do tego jest chili, jest lekko pikantne, dość dużo sezamu. Jest też trochę ziół i do tego dużo trawy cytrynowej. Może zabrzmi to dziwnie trochę, jak to usłyszycie, ale to mięso jest wspaniałe. Jest bardzo miękkie, jest kruche, jest idealnie przyrządzone. Tyle mogę powiedzieć na temat smaku kota, którego pierwszy raz w życiu jem. Co do kultury jedzenia psów i kotów, nowe pokolenie odchodzi już od jedzenia tych zwierząt, ponieważ hodują je w domach i uważają, że te zwierzęta są po prostu domowe do kochania, nie do jedzenia. Więc z pokolenia na pokolenie tradycja właśnie jedzenia tych zwierząt się zmienia. Starsze pokolenia oczywiście jedzą, celebrują przy tym, świętują, piją do tego i cieszą się jakby z jedzenia tego. Jedziemy dalej. Kawałek od Hanoi, miejsca, gdzie mamy przygotować szczura z pól ryżowych, trafiamy na wiejskie wesele. Słuchajcie, przed chwilą trafiliśmy na wesele wiejskie. Jesteśmy na wsi 30 km od Hanoi. Jedzenie szczura w północnym Wietnamie nie budzi większych emocji. To danie sezonowe, związane z okresem po zbiorach. Mięso szczura uznawane jest za czyste, delikatne i odżywcze. Dotarliśmy do miejsca, gdzie przygotowywane są szczury. Pieczone, smażone w różnych postaciach. Ale to nie są takie szczury, jak myślicie, które biegają gdzieś w kanalizacjach, w jakichś brudnych rurach i podobnych miejscach. Są to szczury, które żyją na polach ryżowych i kupowane są od lokalnych rolników. Pokażę Wam, jak wygląda przygotowywanie takiego szczura. Będziemy go też próbować i opowiem, jak one w ogóle na tych polach żyją. Chodźcie ze mną. Przyrządza się je w całości, grillowane, smażone, duszone, z trawą cytrynową i chili. Tutaj widzicie szczury, które są z samą skórą, ale przed tym trzeba je ugotować, sparzyć w gorącej wodzie, później jest ta skóra ściągana, a tutaj już mamy oprawione w całości szczury, które już są pozbyte wnętrzności i innych rzeczy. One są też mrożone. Za chwilę będziemy przygotowywać i próbować. Zobaczymy, jak wygląda proces przygotowywania tych szczurów. I jeszcze taka ciekawostka, szczury w tym regionie, w ogóle szczury w rejonie w Wietnamie są bardzo popularne i bardzo się je często je, ale są to szczury, które są zbierane też zimą, bo te szczury wchodzą w swoje kanały w ziemi i one tam śpią przez całą zimę i te szczury generalnie są małe, ale też tłuste, mają bardzo dużo tłuszczu i ponoć to mięso jest bardzo smaczne. Ale zobaczymy, czy to jest to prawda. Obranego szczura wrzucamy na głęboki tłuszcz, smażymy, kroimy na kawałki, posypujemy sezamem i podajemy z zieleniną. Dla wielu to po prostu kolejne źródło białka. Widzieliście, jak przygotowywany został szczur. Jak widzicie, bardzo to pięknie i apetycznie wygląda. Posypany sezamem, jeszcze inną roślinnością, nie wiem jaką. Był smażony na głębokim tłuszczu, więc zapewne jest bardzo chrupiący. Prawdopodobnie jest to udko, więc spróbuję udka. Mam zamoczyć to w sosie? Tak.
Jest to ostry sos. Nie wiem, chyba raczej jest pikantny, bo jest tutaj papryczka chili, a reszta nie mam pojęcia. Zaraz posmakuję, zobaczymy jak smakuje i z czego jest zrobiony ten sos. Sos jest pikantny, lekko kwaskawy, a samo mięso, nie wiem do czego porównać. Na pewno jest chrupiące, ale nie wiem, spróbuj. Jadłeś? Dobrze. Nie wiem do czego porównać to mięso. Raczej smakuje trochę jak królik. Słuchaj, jeszcze jeżeli chcesz, to trochę tego, tak? Wyprawy razem, nie? Bardzo często właśnie w krajach azjatyckich, w Wietnamie, w Kambodży też je się jakby z dodatkami takimi jak zioła, tak? W całości je się je praktycznie z korzeniami i z mięsem, z dodatkami, z sosem. Nie wybieraliśmy ładnych obrazków pod turystów. Dania, które dla jednych są szokiem, tu są codziennością. Nie chodzi o cenę, tylko o zrozumienie, bo kiedy patrzysz na jedzenie z dystansu, łatwo się oburzyć, ale kiedy usiądziesz przy stole, wszystko wygląda inaczej. To nie była podróż po smak, to była podróż po kontekst.